No i witajcie w takim szybkim odcinku pod tytułem próba naprawy rozrusznika R11 do Ursusa 4011. Cóż my tu mamy? Rozebrałem sobie Bendix, pracuje jak należy. Uzwojenia, nigdzie nie widać żadnego śladu przypalenia, przytarcia, niczego więcej. Sam wirnik, wirnik złapię sobie w tokarkę, przetrę papierem ściernym komutator, żeby to wyglądało jak należy. Nie, to był problem, już odkładam. Biorę następną rzecz, szczotkotrzymacz. Tu jak widać szczotki się poprzysmażały do obudowy. To był jeden z problemów. Rozrusznik trochę kręcił, trochę nie kręcił, za wolne obroty miał, nie miał mocy. Tu jest jakieś miejsce, któremu trzeba się przyjrzeć. Tu, o, tu. Ale tu myślę, że troszkę lakieru izolacyjnego i będzie good. Także jutro wyprawa do lokalnego sklepu. Jeżeli uda mi się Co z ostrością? O, jest ostrość. Jeśli uda mi się te części kupić, to wyremontuję ten rozrusznik, a jeżeli nie, no to trzeba będzie parę papierków odżałować i kupić nowe. Tak jak mówiłem, że złapię sobie w tokarkę, oczyszczę, to komutator jest oczyszczony. Teraz jeszcze delikatnie tutaj te wszystkie rowki wyczyszczę, żeby nie było zwarcia między sekcjami. To poza kamerą, bo to taka dziubanina, której nie warto pokazywać. No i jutro do sklepu. No i oto rozrusznik dostał nową. W sklepach nazywają to tarczą. Dla mnie jest to szczotkotrzymacz kompletny. Za chwilkę poskładamy wszystko tu do kupy i zobaczymy, czy będzie działało. No i oto rozrusznik wjechał na miejsce. Oprócz tego, co do tej pory pokazywałem, czyli tutaj wewnątrz tarczy szczotkotrzymacza, wjechał nowy automat. To akurat był podstawowy powód, dla którego zdejmowałem w ogóle rozrusznik z traktora. I no okazało się, tam gdzieś mówiłem, że może lakierem i wystarczy. Okazało się, że nie wystarczy. Wjechał nowe uzwojenie stojana. Tu dowód, że Jędrek tam był. Jędrek wymienił wszystkie śruby, które były na śrubokręt płaski, na śruby imbusowe. Wjechało nowe uzwojenie. Jestem po pierwszych próbach. Rozrusznik pracuje tak jak należy. Ale tu no są takie 60-letnie przewody, których już nie ma, więc trzeba zarobić nowe końcówki i to właśnie będzie temat, którym się teraz zajmę. A potem dokręcę już taki końcowy filmik, żeby pokazać łącznie z próbą działania, jak uratowałem się przed wydaniem 7 stówek na nowy rozrusznik kosztem, szybko licząc, 120, 300, 120, 200, 250, no jakimiś 300 złotymi. Czyli połową ceny nowego rozrusznika naprawiłem stary. No jest dużo lepiej. Czyli te przewody, które były tutaj pourywane, są nowe końcówki zaciśnięte. Jakiś czasu znowu popracuję. I teraz co? Chciałbym pokazać, że ten rozrusznik teraz chodzi jak Messerschmitt. No więc, żeby trzymać kamerę i jednocześnie to pokazać, to muszę to zrobić na krótko. A z góry nam coś poleci na rączki, gdyż mam odkręcony czujnik temperatury od kolektora wodnego, więc jak tylko silnik zacznie kręcić, to coś nam tam pokapie po rękach. Ale na krótko, tylko muszę się sam odnaleźć, gdzie jestem.
O, tu jestem. Na krótko Wam pokażę. Tym śrubokrętem tutaj zastępuję ten przewód, który idzie na starter tam gdzieś przy tablicy rozdzielczej, więc teraz tak rozrusznik pracuje i tak miał pracować, i tak powinien pracować i silnik bez gazu też chcę zaskoczyć, więc jestem cały dumny z siebie. Na tym kończę projekt, zmontuję film i Wam go wrzucę.